Cześć, ja mam na imię Ewa i zapraszam Was na Korfu, czyli najbardziej zieloną wyspę w Grecji. Tutejszy krajobraz zachwyca kamienistymi plażami ukrytymi w zatokach, malowniczymi górami oraz licznymi zabytkami. W dzisiejszym filmie będę pływać w błękitnych wodach zachwycającej zatoki Porto Timoni. Udam się w rejs łódką do błękitnych grot, odwiedzę Kassiopi, malowniczą wioskę rybacką oraz poczuję powiew wiatru od przelatującego nad moją głową samolotu. Zapraszam na film. W pierwszy dzień postanawiam wyruszyć w kierunku małego miasteczka Afionas, gdzie znajduje się szlak prowadzący do jednej z najpiękniejszych plaż na Korfu, czyli Porto Timoni. Do wyboru są dwa szlaki, jednak ja zdecydowanie polecam ten wzdłuż wybrzeża. Warto zabrać ze sobą wygodne buty, ponieważ droga jest dość kamienista i kręta, ale moim zdaniem nie jest tak ciężka, jak podaje większość przewodników. W pewnym momencie docieram do miejsca, z którego idealnie widać znane ze wszystkich pocztówek Porto Timoni, czyli dwie małe plaże oraz zatoki położone pomiędzy dwoma zielonymi wzgórzami. Po około 30 minutach trekkingu jestem na miejscu. Rozkładam koc i z pewnością spędzę tutaj dłuższą chwilę. Wracam ponownie do Afionas, ponieważ będąc tutaj koniecznie należy przejść przez starą część miasteczka. Jest to dosłownie kilka kamiennych uliczek, wzdłuż których ciągną się białe domy z niebieskimi akcentami, a wszystko ozdabiają pnące się czerwone kwiaty. Jeśli lubicie klimatyczne greckie miasteczka, to musicie odwiedzić Afionas. Odkrywając kolejne zakamarki, trafiam pod punkt widokowy z dostępnymi ławkami i widokiem na kilka wysepek. Tutaj również znajduje się wejście na drugi szlak prowadzący w kierunku Porto Timoni oraz kolejny punkt widokowy, który postanawiam jeszcze zobaczyć, zanim stąd wyjadę. Dojście tutaj zajęło mi dosłownie 10 minut, a widok prezentuje się tak. Jest 9 rano, a ja jadę właśnie lokalnym autobusem w kierunku Kassiopi. Kassiopi nazywane jest wioską rybacką z niezwykle malowniczą scenerią. Ładny port z zacumowanymi jachtami bez wątpienia stanowi centrum tej miejscowości. Dlatego po wyjściu z autobusu pierwsze kroki kieruję właśnie w tym kierunku. Wzdłuż portu odnajdziemy sporo kawiarni, ale to, co zwraca moją uwagę, to górujące nad miasteczkiem ruiny bizantyjskiego zamku. Wąska ścieżka prowadząca do zamku znajduje się naprzeciwko kościoła, a samo podejście zajmuje dosłownie chwilę. Całe ruiny można obejść podążając ścieżką prowadzącą wzdłuż szerokich murów, gdzie co jakiś czas pojawiają się punkty widokowe, z których oglądam port w Kassiopi albo wybrzeże Albanii, które jest bardzo blisko. Dużą zaletą jest darmowy wstęp oraz bardzo mała ilość turystów. Kassiopi poza portem i ruinami zamku słynie również z plaż ukrytych w licznych zatokach. Dlatego po wizycie w zamku idę na spacer wokół wzgórza, żeby odnaleźć te najpiękniejsze plaże. Dzisiaj postanawiam zostać w Paleokastricji, czyli w miejscowości, w której znajduje się mój nocleg. Paleokastricja słynie z 6 zatoczek oraz plaż, a jej poszarpana linia brzegu sprawia, że właśnie tutaj oferowane są rejsy do tzw. błękitnych grot. Dlatego kieruję się w stronę plaży Agios Spiridon, skąd organizowane są właśnie takie rejsy.
Niewielkie łódki motorowe są na tyle małe, że bez problemu wpływają do ciasnych i wydawałoby się niedostępnych grot, które robią naprawdę spore wrażenie. Wewnątrz możemy zobaczyć stalaktyty oraz wyjątkowy błękit morza, zauważalny szczególnie przy tak zwanym Blue Eye. Zdecydowanie polecam taki rejs, szczególnie w słoneczną pogodę. Po spędzonych 40 minutach na morzu ruszam w stronę monastyru usytuowanego na wysokim wzgórzu. Do klasztoru prowadzi asfaltowa kręta droga, która okazuje się jednocześnie świetnym punktem widokowym na plażę Agios Spiridon. Po niecałych 15 minutach docieram do klasztoru i na wstępie otrzymuję chusty służące do zakrycia ramion oraz kolan. Monastyr w Paleokastricji to naprawdę ładnie utrzymane i wypełnione kwiatami miejsce. Myślę, że zdecydowanie warto tutaj zajrzeć. Wychodząc z klasztoru przechodzę przez otwartą furtkę znajdującą się od razu po lewej stronie i idę jeszcze w kierunku punktu widokowego. Ze szczytu rozpościera się widok na otwarte morze oraz poszarpane wybrzeże Paleokastricji. Zbliża się południe i czas trochę się ochłodzić. W tym celu idę w stronę chyba najpopularniejszego beach baru na wyspie, czyli La Grotta. Bar położony jest w grocie, a leżaki i stoliki rozmieszczono na kilku balkonach wśród klifów. Znajduje się tutaj również niewielka kamienista plaża. Niedaleko Paleokastricji leży wioska Liapades, a w niej ustronna plaża Rovinja uznawana za jedną z ładniejszych, dlatego chętnie to sprawdzę. Rovinja zaliczana jest również do bardziej dzikich plaż, ponieważ prowadzi do niej szutrowo-kamienista droga, a na miejscu nie znajdziemy leżaków ani sklepików. Po zakończonym plażowaniu zatrzymuję się na obiad w centrum Liapades i tutaj mogę Wam polecić restaurację Marineris. Czwarty dzień postanawiam przeznaczyć na podróż autobusem do Sidari, słynącego przede wszystkim chyba z najbardziej znanych na wyspie formacji skalnych nazywanych Kanałem Miłości. Docieram tutaj około 12 i już jest sporo turystów. Ale zdecydowanie warto pochodzić po skałkach dookoła, żeby zobaczyć popularny Kanał Miłości z każdej strony. Muszę przyznać, że choć sam Kanał Miłości faktycznie jest ciekawym miejscem, to samo miasteczko Sidari przypomina typowo turystyczny kurort. I tak naprawdę spędzam tutaj najkrótszą ilość czasu. Piąty dzień jest pochmurny, dlatego jest to idealny moment, żeby zwiedzić stolicę wyspy, czyli Korfu. Jedną z głównych atrakcji Korfu z pewnością jest Stare Miasto, w całości wpisane na listę UNESCO. Po krótkim spacerze wsiadam w autobus miejski numer 2A i jadę w kierunku Kanoni, gdzie znajduje się naprawdę wyjątkowa atrakcja. Wychodzę z autobusu i schodzę po schodach, żeby wejść na wąski betonowy pomost łączący oba brzegi zatoki. Trzeba tutaj uważać, ponieważ ludzi jest naprawdę sporo. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że zaledwie kilka metrów stąd znajduje się pas startowy, a startujące lub lądujące samoloty przelatują tuż nad naszymi głowami. Ustawiam się na środku pomostu i czekam na pierwszy samolot. Muszę przyznać, że jest to zdecydowanie jedna z fajniejszych atrakcji.
Ciekawy widok jest również z tarasu widokowego przy kawiarni usytuowanej nieco wyżej. Przy punkcie widokowym znajduje się również niewielka cerkiew, którą łączy z lądem wąski pomost. Wracam ponownie do centrum Korfu i przechodzę przez popularną ulicę Liston. Dawniej dostęp do tej ulicy mieli wyłącznie przedstawiciele arystokracji. Dziś w lodżiach ciągnących się przez całą długość ulicy znajdziemy kawiarnię oraz restaurację. Z ulicy Liston mam zaledwie kilka kroków do starego fortu. Do wnętrza prowadzi mostek, a sama twierdza ma sporo ciekawych zakamarków. Ale ja od razu pokonuję wszystkie schody i wchodzę na plac znajdujący się przy latarni morskiej, skąd można podziwiać widoki na morze oraz całe Stare Miasto. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na szlaku. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i napiszcie w komentarzu, co jeszcze warto odwiedzić na Korfu. Pa!